Łukasz Bur, witam Was w takim odcinku. Najpierw będzie tutaj u mnie na miejscu. Widzimy się w takim odcinku porównawczym. 4 noktowizorów, zaraz Wam opowiem, dlaczego to robię. A później przeniesiemy się z całym tym sprzętem, przeniesiemy się do łowiska. Jak co niektórzy zauważyli, mamy tutaj już zrobione kolby. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. O samych celownikach noktowizyjnych, o których Wam chciałem trochę opowiedzieć, ale z punktu widzenia czysto praktycznego, ja się nie będę zagłębiał, słuchajcie, z dane techniczne, które macie na stronie internetowej, możecie sobie wejść i poczytać, tylko z punktu widzenia użytkownika, tak? Mamy tu różne iluminatory, różne celowniki, różne montaże. Jeden już jest zamontowany na moim sztucerze, bo pewnie się domyślacie, że zostanie z nami trochę dłużej, bo będę chciał go przetestować, bo jest to jeden z nielicznych celowników, którego ja jeszcze nie miałem możliwości przetestowania. Natomiast weźmiemy sobie wszystkie do łowiska i pokażę Wam w tej dalszej części materiału, jak widać w nich w nocy. Zobaczycie, że też prawidłowo zamontowany celownik noktowizyjny, zresztą nie tylko, bo to dotyczy również lunety, ale zobaczycie też nieprawidłowo zamontowany, którego zamontowałem z przekorem, żeby Wam pokazać różnicę, jak tego nie robić. Zobaczycie iluminatory, tu mamy 3-4 w sumie, bo każdy jakby ma osobno. Natomiast jeżeli chodzi o iluminatory, celowniki, które były już w materiałach, czyli PART DS35 i Higmicro Alpex A50, odsyłam Was do odcinków na kanale, gdzie były nakręcone całe odcinki z tymi urządzeniami, żebyście sobie mogli zobaczyć, powiedzmy, bardziej obszerny materiał z tych dwóch. Także materiały, które były zamieszczane u nas na kanale, w których udało się upolować głównie dzika, i były to chyba 2 odcinki z DS-em 35, Alpex również był pokazany bardzo obszernie, więc jak chcecie zobaczyć, to tam Was odsyłam do oryginalnej jakości tych urządzeń, tak jak fabryka dała. A wytłumaczę Wam, dlaczego, postaram się Wam wytłumaczyć wady i zalety każdego z tych celowników, ale jak ktoś szuka odpowiedzi w tym odcinku, który z nich jest najlepszy, to nie uzyska takiej odpowiedzi. Ja Wam powiem, musicie to ocenić sobie sami. Ja Wam opowiem o nich. Wymienię Wam, tak jak wspomniałem wcześniej, wady, zalety, natomiast nie powiem Wam, że ten jest najlepszy. Od razu Wam mogę powiedzieć, że spośród tych 4, czyli celowników noktowizyjnych w kształcie lunety, nie ma ani jednego kompletnego celownika według mnie. Ale po kolei. Chciałbym Wam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za taki odzew w ogłoszeniach. My to nagrywamy, dzisiaj jest 20 marzec. Strona nam działa 2 tygodnie około. Myślę, że tam 5 czy 6 wystartowała. Już tam jest prawie 300 ogłoszeń. Przynajmniej jak patrzyłem rano, to było 284 chyba. Więc powiem Wam, że tych ogłoszeń dajecie bardzo dużo. Bardzo dla mnie pozytywny odzew jest taki, że sporo osób do mnie pisze, że towar sprzedany. Możecie sobie sami wejść na to ogłoszenie, na swoje konto. Uwaga, aktualizacja na godzinę 14, bo teraz nagrywamy. 302 ogłoszenia i 12 oczekuje na przeglądnięcie, czyli razem 314 ogłoszeń. Czyli już mamy 314 ogłoszeń, a rano patrzyłem, było 285 czy 284, nieważne. Najważniejsze jest to, że się sprzedaje, że wchodzicie na tą stronę, że ogłoszenia żyją i dodajecie, no i oczywiście osoby, które chcą kupić, też zaglądają. Więc zachęcam do dodawania, żeby tych ogłoszeń było jak najwięcej, bo wtedy ten portal będzie żył, tak? Będzie żył, bo to jest tak naprawdę zrobione dla Was, tak? Żebyście mogli korzystać. Ktoś coś potrzebuje sprzedać, może chce kupić coś nowego, a ma jeszcze sprzęt, który jest starszy i chce go sprzedać. Wrzucajcie, niech to się kręci. Więc będzie taki film instruktażowy, właśnie żeśmy z Michałem, albo już jak oglądacie, to ten film instruktażowy już tam jest u nas na kanale, że można sobie w niego kliknąć i wejść, zobaczyć, jak to ogłoszenie dodać. Cały czas coś tam będziemy zmieniać, jak zauważyliście, wyróżnione już się świecą na czerwono, są na samej górze strony, więc każdy wchodząc, po zalogowaniu się, wchodząc na swoje konto, może być administratorem ogłoszeń własnych, więc możecie je tam edytować, możecie je usuwać i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas sobie to będziemy udoskonalać. Myślę, że końcem marca już one będą zapięte na ostatni guzik. No to co? To przechodzimy do rozmowy na temat celowników noktowizyjnych.
Zacznijmy sobie od tego Alpexa, którego już znacie. Tu będę mógł opowiedzieć trochę mniej. Jak Michał będzie montował, to tam będziecie mieli na dole link do odcinków z Alpexem i z DS-em, tak jak wspomniałem wcześniej. Mamy z firmy HIG Micro. Jeszcze na początku Wam powiem, bo mamy tutaj jakby 4 marki. Mamy HIGa, mamy Parda, mamy Pulsara i mamy Infireya. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że na przykład HIGa, Parda i Infireya można... Importerem tych 3 marek jest również firma taniepolowanie.pl, która no jest jakby takim pionierem noktowizji ze względu na markę Part, którą prowadziła kilka lat wstecz. Chłopaki działają o tyle fajnie, Marcin i Patryk, że mają bezpośredni kontakt z producentem, no z racji tego, że są głównym dystrybutorem na Polskę, jeżeli chodzi o markę Part, i mają możliwość dopasowywania nowych modeli ze względów konstrukcyjnych, ze względów ergonomicznych, ze względów technicznych. Podpowiadają, jak to zrobić, żeby było dobrze. No i wychodzi im to całkiem nieźle, tak? Także wróćmy do naszych celowników i opowiem Wam trochę na temat Alpexa. Na początku Wam powiem o zaletach, a później sobie porozmawiamy na temat wad. Jeżeli chodzi o zalety, bo tu mamy do niego fabryczny iluminator, który daje firma HIG w komplecie. Jest zasilany akumulatorem bardzo popularnym 18650. Do wyboru mamy albo wersję Alpexa z iluminatorem 940, czyli pasmem mniej widocznym dla zwierzyny, niewidocznym. Nie wierzcie w bzdury, że zwierzyna tego nie widzi. Ona to widzi mniej, ale reaguje zdecydowanie mniej, jak na pasmo 850. Natomiast nie jest to totalnie niewidoczny, ponieważ takie na przykład drapieżniki jak lis czy kuna od razu widzą. Więc w komplecie można sobie zakupić Alpexa z iluminatorem 850 lub 940 lub producent daje możliwość zakupu celownika noktowizyjnego bez iluminatora i wtedy ten iluminator sobie można dobrać według własnych potrzeb, a o kolejnych jakby zmianach, które możemy robić sami, opowiem Wam za chwilę przy jednym z kolejnych celowników, gdzie ja sam uważam, że iluminator fabryczny jest, można powiedzieć, taki przeciętny. Zmieniając iluminator, można dobrać sobie poprawić sobie zdecydowanie obraz w celowniku noktowizyjnym. I tak, tutaj ja używałem w odcinku iluminatora 850. Dlaczego? Większość z Was, jak nawet do nas dzwoni, żeby zakupić celownik noktowizyjny, wybiera 940, ja to doskonale rozumiem. Wy musicie się sugerować przede wszystkim wyborem iluminatora pod kątem Waszego łowiska. W nocy nie strzelamy daleko, tak? Strzelamy do tych, nie wiem, 100, 120, 130 metrów, zależy od terenu. I ja uważam, że 940 jest spokojnie wystarczająca. I nawet w momencie, kiedy przerzucam materiał z celownika noktowizyjnego do komputera, to żeby ta jakość dla Was była lepsza w odcinku, używam 850. Dobra, to już tak wracamy do Alpexa. Największą jego zaletą, moim zdaniem, jest dobra bateria. On ma wbudowany akumulator 1 w sobie. Tutaj mamy możliwość założenia akumulatora dodatkowego, jednak nie akumulatora 18650, czyli tego dużego, jak jest tutaj, tylko możemy użyć albo baterii CR123, albo akumulatora. Wydłuża to czas pracy, zależy to wszystko, słuchajcie, od tego, ile go trzymacie w uśpieniu, ile go trzymacie włączonego i tak dalej, ale z mojego doświadczenia na dobrym akumulatorze możemy wydłużyć ten czas pracy o około 1,5 godziny, tak? Ale to mówię, jeżeli będziecie używać, będzie cały czas włączony, wiadomo, że ten czas pracy będzie krótszy. Zaletą jest wbudowana pamięć do nagrywania, co niektóre celowniki tego nie mają, a zaraz Wam powiem w dalszej części materiału, który nie ma wbudowanej pamięci i jest potrzebna karta. Natomiast dobra bateria, dobrze trzymająca, idealnie, moim zdaniem, jest to produkt, który ma najlepiej dobrany iluminator do matrycy, która jest w środku. Fabryczny iluminator, który oferuje HIG, moim zdaniem nie wymaga zmiany na inny, tak? Czyli wyciągamy z pudełka, montujemy, przystrzeliwujemy i mamy celownik kompletny. Niewątpliwą zaletą tego celownika jest również jego cena. Słuchajcie, on kosztuje równo 5000 zł, 4999. W
komplecie z iluminatorem fabrycznym 850 lub 940. Jeżeli ktoś nie chce z iluminatorem fabrycznym, może go kupić za kwotę 4300 zł bez iluminatora i wtedy iluminator dobrać sobie inny. Na przykład, zaraz sobie przejdziemy do iluminatorów dalej, ale to w dalszej części materiału. Jego wadą, która mi osobiście nie pasuje, jest jego waga. Tutaj mamy kilogramowy celownik. Jeżeli założymy iluminator, włożymy ogniwo, mamy montaż, ja tutaj mam montaż łóżka i no wszystko to waży około kilograma, nawet ponad kilogram, chyba kilo 100. Kiedyś tam przeważałem, więc powiem Wam, że jest to urządzenie, które nie należy do urządzeń lekkich. Wygląda jak luneta, dla mnie to jest też zaleta. Także chyba w przedziale cenowym około 5000 zł, bez żadnych modyfikacji, celownik kompletny. Co my tu mamy? Mamy idealnie zamontowany celownik i tutaj Wam zaraz pokażę, o co tutaj chodzi, ponieważ wysokość montażu, on jest założony na montażu do broni marki Blazer. Montaż jest z firmy Łuszczek i on tutaj jest wręcz idealnie posadzony. Mamy minimalne, że tak powiem, przerwy między lufą, jak zobaczycie w tym odcinku, w którym Wam go pokazywałem, albo to było ze Stellarem, bo obudowa Stellara od Hika jest taka sama jak Alpexa, więc musicie poszukać. Jest on idealnie posadzony nad samą lufą i tutaj pierścienie, wysokość pierścieni jest dobrana wręcz idealnie do całej wysokości, więc tutaj samo zamontowanie w ten sposób powoduje, że oś celownika jest jak najbliżej zbliżona do osi lufy, ale to sobie jeszcze przejdziemy później. Także podsumowując, ja uważam, że sam celownik w sobie jest naprawdę w tym przedziale cenowym 5000 zł naprawdę niezły, natomiast mówię, brak modalmierza, o czym przejdziemy sobie dalej, waga ponad kilogram z montażem i z iluminatorem, natomiast myślę, że 3 lata gwarancji, o tym Wam nie powiedziałem, a to jest też ważne, ponieważ w Hiku macie pełne 3 lata gwarancji, serwis na miejscu w Polsce, ogólnie celownik dostępny na rynku, także nie ma tutaj jakichś braków, że go po prostu nie ma, ogólnie jest celownikiem dostępnym. Natomiast czy ja bym go wybrał? Jeżeli go przetestowałem, użytkowałem go trochę, na dzień dzisiejszy powiem, że no jest jednym z moich faworytów, ale być może nie do końca, bo najmniejszy, moim zdaniem, optycznie też patrząc, i też uważam, że jest to jego wada, ma najmniejszy wyświetlacz wbudowany, czyli ten ekranik, który patrzycie, jest zdecydowanie mniejszy na przykład niż w Pulsarze C50. Powiększenie w celowniku w Alpexie zaczynamy 1, 2 i 4. Natomiast włączając tak zwaną funkcję obraz w obrazie, to mamy to powiększenie pomnożone razy 2. Powiem Wam tak, na pewno lepiej by wyglądało, jakby to powiększenie było jeszcze dodatkowo 1, 2, 4, 8 na przykład, aczkolwiek na powiększeniu już 8 to już się będzie to rozjeżdżać. Fajnie by było, jakby było 1, 2, 4, 6. Natomiast najlepiej by było, żeby było to powiększenie płynne. A jest tu jeden z celowników, który takie powiększenie płynne ma. Więc no na pewno ma swoje wady i zalety. Ale ogólnie jako użytkownik, osoba, która z tym była kilkanaście razy w łowisku, no mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Odkładamy Alpexa na bok, odłożymy sobie iluminator do niego. Ok. Przejdźmy do drugiego celownika, chyba teraz bardzo, bardzo popularnego. Sam wiem, bo żeśmy ich naprawdę sporo sprzedali. Jest to PART DS35. Wersja LRF, tutaj mamy z wersją LRF, dlatego że mamy tak, no niekonwencjonalnie to wygląda, słuchajcie, futurystycznie. Niektórzy klienci mówią, że ma takie rogi. Natomiast powiem Wam tak, no z jednej strony mamy iluminator, z drugiej strony mamy dalmierz. Jest to jedyny celownik na rynku w kształcie lunety wyposażony w dalmierz. I to jest jego absolutnym plusem, bo dalmierz jest jak najbardziej funkcjonalny, działa perfekcyjnie. W odcinkach tych poprzednich z DS-em macie tam sporo pomierzonych odległości, nawet jak strzelałem dzika z niego. Ma jedyny obraz okrągły. Włączając urządzenie, patrzycie przez niego jak przez lunetę normalną, tradycyjną. Także nie ma kwadratowego wyświetlacza, jest okrągły. Zdecydowanie najlżejszy celownik ze wszystkich. Jak zwrócicie uwagę tutaj, to jest też celownik jak najbardziej prawidłowo zamontowany. Obejmy, które tutaj widzicie, są założone i najniższe jakie mogą być, dlatego że tutaj nam się nigdzie nie opiera o konstrukcję montażu
z każdej strony jest położony jak najniżej się da, przy czym to jest też kolba, którą zrobił dla mnie Jacek Pielach, pozdrawiam serdecznie, w celu testowania tego w nocy, bo jak wiecie, ostatni materiał, i teraz jeszcze wrócę, do Parda zaraz wrócimy. Ostatni materiał, który próbowałem Wam zrobić, nagranie Pulsara C50 z pastorału, wyszło to beznadziejnie, mi się to strasznie nie podobało, za co Was przepraszam, dlatego że trzymając w ten sposób, ja mam pełną stabilność. Jak trzymacie sam celownik, tu nie ma stabilizacji, tak? To nie jest kamera, no to jest ciężko po prostu uchwycić to ładnie równo. Natomiast tutaj, jeżeli nawet sobie go wrzucimy w pastorał w Apexa, to możemy sobie spokojnie nagrywać, żebyście mogli zobaczyć jakość. Iluminator, który mamy w tym modelu, to jest 940, więc dokładnie tym zestawem, czyli ta kolba z szyną Picantini, montaż od Łuszczka, Pard S35 z LRF-em i z iluminatorem 940. Jego biorę na testy, żeby go Wam pokazać. Jako ciekawostkę wyciągnąłem go przed chwilą z pudełka, czyli wyciągnąłem tej gumki. Tutaj jest jakby taką funkcję ochronną pełni w trakcie transportu do takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego uchwytu, który służy do regulacji ostrości. Także zalety Parda. Dla mnie najważniejszą zaletą, jego zalety są dwie. Pierwsza jego zaleta to dalmierz, tak? Druga, gabaryt i waga. Tutaj macie urządzenie w granicach 700 gram, więc zdecydowanie najlżejsze, około 40% lżejsze niż każdy z tych pozostałych. Co jeszcze możemy powiedzieć z zalet? Okrągły obraz, który się naprawdę przyjemnie przez niego patrzy. Jak mi się z zalet coś przypomni, to Wam jeszcze powiem, bo teraz przejdziemy sobie do wad. Największą jego wadą jest zasilanie. On jest zasilany ogniwem 18650, które tutaj z boku wkładamy. Takie oto ogniwo. Wkładamy, zakręcamy i mamy urządzenie gotowe do pracy. Natomiast o co chodzi? Na jednym ogniwie działa całe urządzenie, czyli cały celownik, iluminator i dalmierz. I to jest jego mankament, ponieważ takie ogniwo w pełni naładowane, jeżeli zastawimy iluminator, bo ma 3 stopnie świecenia, tam w momencie kiedy go włączymy, na wyświetlaczu się wyświetla się poziom, ta bateria bardzo szybko nam ucieka. W cudzysłowie ucieka, po prostu się rozładowuje, więc ja uważam, że w zapasie należy mieć 2 lub 3 baterie. O, metro. Żeby przepolować spokojnie dłuższy okres czasu, szczególnie nocy, powinniśmy mieć ze sobą, ja uważam, minimum 2 baterie zapasowe, porządne ogniwa, nie takie, które ważą, nie wiem, to one są lekkie, po prostu jak bierzecie ogniwo do ręki, jeżeli ono jest lekkie, to nie ma pojemności, więc im cięższe, tym lepsze. Natomiast powiem Wam tak, ogniwo o tyle fajnie jest, że ogniwo do Parda DS35 to jest wydatek rzędu 30 zł i macie dobre ogniwo, można sobie kupić 3-4. Mało tego, to jest to samo, które często macie w latarkach, więc wystarczy czasami przełożyć, włożyć i działa. Czyli mamy jego wadą jest po prostu to zasilanie. Drugą wadą, którą ja osobiście zauważyłem, to jest to, że nie ma wbudowanej pamięci do nagrywania, a to nie byłby problem. Po prostu nie byłby problem, żeby wbudować tu jakąś pamięć. Musicie włożyć kartę. Jeżeli włożycie kartę, to nie stanowi też problemu. Dla mnie osobiście czasami jest tak, że jak coś nagrywam, muszę zrzucić to do kompa, więc kartę wyciągam, wrzucam do czytnika i czasami jest zapomnę wziąć. Więc powiem Wam, że lepiej jakby ta pamięć była, niech ona ma nawet, jest minimalna, ponieważ zapis w tych urządzeniach, w każdym z jednych, to nie jest zapis 4K i to nie waży nie wiadomo ile, ale jakby ta pamięć była, byłoby to wygodniejsze. Myślę, że tu nie jest żaden problem, żeby to zrobić. Często pytacie mnie, czy to się nie urwie. Nie, powiem Wam, że nie. No, ja widzę, że wygląda to no może trochę dziwnie, ale jest to konstrukcja solidna. Naprawdę, no nie wiem, czy ostatnio miałem taki telefon od klienta, który chciałby nabyć, natomiast mówi, no jak będzie szedł po krzakach, czy tego nie urwie. No ale powiedzcie mi, czy jak będziecie szli po krzakach, to tego też się nie urwie? No to nie jest tak. Ja uważam, że konstrukcyjnie jest to rozwiązane fajnie. Nie przeszkadza nam w niczym. Iluminator notabene, po prostu luzując to pokrętło, możemy sobie ustawić tak, jak potrzebujemy w każdej płaszczyźnie i można sobie je dokręcić. Cena urządzenia, które tutaj mamy, to jest 5799 zł, więc jest to jedno urządzenie z droższych. Natomiast, będąc na Iwie na targach, widzieliśmy, że Part wypuścił już
sam celownik noktowizyjny bez iluminatora i bez dalmierza i będzie można dalmierz dołożyć osobno. Nie znam ceny jeszcze tego urządzenia, natomiast tutaj mając iluminator dobry, bo ten iluminator wcale nie jest zły, ja uważam, że jest całkiem przyzwoity. Są oczywiście iluminatory lepsze niż ten fabryczny, dostępne na rynku. Natomiast tutaj no, by było trzeba go dokładać jeszcze z boku, co uważam, że mija się z celem. To jest takie moje prywatne zdanie. Ja bym go raczej tutaj chyba nie dokładał, bo ten jest wystarczający. Natomiast powiem Wam, że mamy iluminator 850 albo 940 do wyboru. Tu jest 940 w tym modelu dokładnie, który widzicie. Jest dalmierz laserowy. Kwota 5700 zł za najlżejsze urządzenie. Nie jest to dużo. Nie jest to dużo pod względem tego, że macie też urządzenie totalnie kompletne. Wyciągacie z pudełka, montujecie, przyszczeliwujecie, temat się zamyka. Jak widzicie, my wszystkie mamy założone tu na szynie Picatinny. I to rozwiązanie jest po prostu rewelacyjne. Pokażę Wam, jak to fajnie działa, bo teraz możemy w każdej chwili ten celownik sobie ściągnąć. Jeżeli macie szynę Picatinny na swojej broni i macie lunetę typowo dzienną, a zaraz sobie jeszcze przejdziemy, bo mamy tam kilkanaście pytań odnośnie polowania w dzień z tym urządzeniem, to Wam odpowiem, jak to tak faktycznie jest. Ale macie lunetę dzienną, macie jedną broń. Montujecie szynę Picatinny i powiedzmy, że macie Zauera 101. Zakładacie na nim taką oto szynę Picatinny. Długość tej szyny zależy od kalibru, bo są różne długości komory. 308 ma, czy 243 ma dużo krótszą komorę niż na przykład 764. Więc tu musicie sobie dobrać do kalibru, który macie przede wszystkim. I na przykład na takim Zauerze 101 zakładacie sobie szynę i na tej szynie zamiennie możecie stosować celownik noktowizyjny, który się zamyka, zapina w ten oto sposób. Jest zamontowany, koniec. Zapięty, przystrzeliwujecie raz i to zawsze będzie Wam pasować. Możecie założyć kolimator, możecie założyć lunetę biegową, możecie założyć lunetę dzienną lub celownik termowizyjny. To już jest Wasza inwencja twórcza. Najważniejsza jest ta baza, czyli szyna Picatinny na broni. I szynę Picatinny możecie założyć na każdą jedną broń. Wyjątkiem jest na przykład blazer, bo blazer ma tak zwany montaż siodłowy, ale to sobie przejdziemy dalej. No bo tam jakby góra montażu już jest dodatkowo, siada na broni, więc nie trzeba szyny Picatinny montować. No więc kwota 5700, celownik lekki, mały, z mało pojemną baterią i tutaj proste rozwiązanie. Gdyby tu była wbudowana bateria, jakiekolwiek ogniwo, jak jest w Pulsarze, jak jest w Infireju, czy jak jest w Alpexie, który mamy tutaj, wyglądałoby to w ten sposób, że już mielibyśmy jakieś ogniwo wbudowane, urządzenie by chodziło znacznie dłużej, ale byłoby z automatu cięższe. Być może producent miał w idei to, żeby zrobić to urządzenie jako jedno z lżejszych. No, poniekąd to rozumiem, ale to dodatkowo trzeba w kieszeni nosić dodatkowe baterie. Co mi jeszcze nie pasuje? Nie pasują mi osobiście dwa powiększenia, bo to jest powiększenie 5,6 i 11,2, czyli 5,6 pomnożone przez 2. Mamy tylko dwa powiększenia, nie ma tych powiększeń więcej. Dosyć wąskie pole widzenia na powiększeniu 5,6. Natomiast no czasami by się to pole widzenia przydało większe, bo każdy z tych trzech celowników ma większe pole widzenia niż ten Part DS. Na najniższej nastawie, to trzeba też dopowiedzieć, bo tutaj startujemy z powiększenia 5,6. Więc to by mogli poprawić, budować pamięć, budować dodatkową baterię, dołożyć płynne powiększenie, byłoby super. No i chyba tyle, tak? No i tak poniekąd myślę, że temat Parda możemy zamknąć. Mion jako celownik, również ze względu na dalmierz, mogę go z czystym sumieniem polecić. Naprawdę sprzęt fajny, naprawdę dobry. Teraz przejdźmy sobie do flagowego produktu, bardzo, bardzo flagowego, czyli Pulsara. Marka znana, wszystkim znana. Zapewne to była pierwsza marka, która weszła na rynek polski z pierwszą noktowizją, z pierwszą termowizją. Także no zdecydowanie są najdłużej. I też bez kozery, bo zanim sobie przejdziemy dalej, pokażę Wam, jak zamontować nieprawidłowo ten celownik, bo ten jest zamontowany moim zdaniem no źle. Zaraz sobie przełożymy w tą stronę. Zobaczcie, jaka tutaj jest wielka. Dałem specjalnie obejmy takie wysokie, żebyście zobaczyli, jaka jest tutaj przestrzeń. Można go było zdecydowanie niżej zamontować, żeby oś celownika była jeszcze bliżej osi lufy i ta przerwa tutaj jest nam zupełnie niepotrzebna. Więc to też tak trochę na przekór, jak skręcałem, mówię, a to zrobię jednego w ten sposób. Pulsar. I teraz
porozmawiajmy sobie na temat samej C50. Samo urządzenie ma wbudowaną baterię w środku. Dodatkową baterię wkładamy tutaj od góry, w to miejsce. Wkładamy akumulator, zakręcamy i gotowe. Ta wersja, którą tutaj widzicie, to jest koszt 5400 zł bez iluminatora. Do tego sobie zaraz przejdziemy, bo chyba Pulsar jako pierwszy dał możliwość zakupu klientowi celownika bez iluminatora, ponieważ ich iluminatory są, powiedzmy, dostateczne. Nie chcę tutaj mówić, że są jakieś beznadziejne, ale są dostateczne, tak? Więc wolałbym, ja osobiście, porównując fabryczny iluminator, który oferuje firma Pulsar do iluminatora innego, zdecydowanie na iluminatorze, na tym sobie zaraz przejdziemy, ja Wam opowiem trochę, bo to jest nowość, którego będziecie mieli możliwość zobaczenia u nas na kanale jako pierwsi. Ja już go popatrzyłem przez niego i powiem Wam, że robi wow, ale to zobaczycie w dalszej części materiału. Sam celownik, wbudowana pamięć do nagrywania, ok. Pasuje, możemy sobie nagrywać, zresztą każdy z nich ma funkcję nagrywania, natomiast tutaj pamięć mamy wbudowaną, nie korzystamy z żadnych kart SD pamięci. Jako jedyny ma płynne powiększenie, słuchajcie, co 1/10 nam powiększenie, że tak powiem, możemy zwiększać poprzez używanie tego oto pokrętła. Jako jeden z nich ma największy ekran wyświetlacz, który patrzycie, moim zdaniem, moje odczucie jest takie, że ten wyświetlacz jest największy. Najładniej w nim widać, największy jest po prostu i jakby pole widzenia i samo wrażenie o obserwacji celu jest jakby takie bardziej płynne, tak? Przy zastosowaniu iluminatora Noxar obraz jest naprawdę żyletny. Sami zobaczycie. Nie obiecuję Wam oczywiście, że akurat uda nam się nagrać zwierzynę, bo pojedziemy w nocy, ale staniemy w takim miejscu, żebyście zobaczyli dystans. Mało tego, jako ciekawostkę Wam podam, wystąpi w tym materiale jeszcze jedno urządzenie elektrooptyczne, nowe, które jest też nowe, ale ma ono wbudowane dalmierz. I tam sobie wrzucimy materiały z tego urządzenia, żebyście mogli zobaczyć sobie odległość jaka jest i zweryfikować sami. Także urządzenie wyposażone w wersję Noxar, bo tutaj mamy wersję tego iluminatora, no nie jest mały, nie jest jakiś bardzo duży, ale jest raczej z tych większych. Za niedługo będzie dostępna jeszcze wersja mini, natomiast myślę, że tam 2-3 tygodnie ona może będzie, na razie jeszcze jej nie ma. Natomiast ten, który jest tutaj zamontowany i tu jest 940, powiem Wam, 940? Tak, 940 robi robotę straszną. Myślę, że sami ocenicie. Co do samej marki Pulsar, musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Każdy z nas by chciał mieć na przykład fajny sprzęt, no ale po jakimś czasie, nie wiem, wychodzi coś nowego i chcecie go sprzedać. To z tych wszystkich celowników, które tutaj są, akurat Pulsar traci najmniej na wartości. I to jest też zaleta, którą należy podkreślić, bo chyba też ze względu na to, że być może dostępność Pulsara jest jakby chyba najmniejsza z nich wszystkich, one w dystrybucji są. Natomiast mam takie odczucie prywatne, że jest ich być może z tą dostępnością bywa różnie, natomiast przez to on też traci najmniej na wartości. Jeżeli Wam kiedykolwiek przyjdzie do głowy sprzedać, nie wiem, jakieś coś losowego się stanie, będziecie potrzebowali spieniężyć po prostu Pulsara, uwierzcie mi, Pulsara się sprzedaje najłatwiej, najszybciej. Marka znana, szanowana i to jest akurat moim zdaniem, to jest jego duży plus. 3 lata pełnej gwarancji, serwis w Polsce, dystrybucja polska, menu polskie, co jest też ważne, bo jest tu jeden celownik i ten Infiray na przykład nie ma menu polskiego. Infiraya ja wcześniej nie miałem, dzisiaj go sobie założyłem, poskręcałem, pojadę na strzelnicze, przystrzelam, będę go miał trochę dłużej, będziecie go widzieli częściej, pewnie na zasiewach, więc akurat w Infirayu menu polskiego nie ma, a w Pulsarze mamy. No to by było chyba na tyle. No aha, minus jego, no oczywiście gabaryt. Największe urządzenie z tych wszystkich. I teraz jak zobaczymy sobie, weźmiemy sobie dwa urządzenia, ja sobie wezmę, słuchajcie, Parda i Pulsara i zobaczcie sami. Wielkościowo, gabarytowo, tutaj różnica jest naprawdę znacząca. No i przede wszystkim w wadze. Pulsar to jest z montażem, tym, który jest tutaj, to jest chyba i z iluminatorem, to jest chyba 170 kg. Także zdecydowanie najdłuższy też. No ale sprawia wrażenie takiego naprawdę
solidnego celownika. Miałem, zresztą na Pulsar C50 był u mnie na kanale, także możecie się cofnąć chyba do tego sezonu, ale gdzieś tam do początku i tam też coś nagrywaliśmy z niego, też polowaliśmy z Pulsara C50 i też możecie zobaczyć jakość tego nagrania. Natomiast powiem Wam, że ze względu na płynne powiększenie, która jest jego naprawdę zaletą dużą, ze względu na to, że można zakupić go bez iluminatora i on kosztuje 5400, iluminator 550, plus to ramię, które jest tutaj. Ja to dobrałem po prostu osobno, można to zakupić z firmy Hig Micro, czyli taki uchwyt kosztuje około 200 zł, więc macie całość w granicach około 6000 zł. Oczywiście, patrząc przez pryzmat parda, brakuje mu dalmierza. Natomiast jeżeli by do tego jeszcze dołożyć dalmierz, to już by było naprawdę wielkie. Więc uważam, że urządzenie, mogę powiedzieć Wam z czystym sumieniem, kompletne, z dobrze długo trzymającą baterią i zapewne minusem jego jest to, że bateria też nie jest 18650, tylko dedykowana pulsarowska, która też jest niestety droższa zdecydowanie niż ogniwo o symbolu 18650. Więc na końcu mamy zamontowanego już i czekającego na przestrzelanie Infireya TD50L. Gabarytowo mniejszy od Pulsara, większy od Parda, troszkę mniejszy i lżejszy niż Alpex, ale tu jest różnica kosmetyczna. Zamontowany fabrycznie na tym samym uchwycie, który zastosowałem do Pulsara, zamontowany fabrycznie uchwyt od Infireya pod iluminator. Uchwyt tutaj on ma dodatkowo dwie śruby, można go sobie tam ustawiać, ten iluminator idealnie, wiązkę iluminatora w światło lunety, jeszcze tego nie robiłem, zrobimy to wieczorem i tu założyłem specjalnie fabryczny iluminator. Założyłem fabryczny, dlatego żebyście mogli sobie na spokojnie zobaczyć, jak w zestawie fabrycznym widać w tym urządzeniu. Ja od razu Wam powiem, że nagrywając to, bo nagrywamy to dzisiaj u mnie na tarasie, nie wiem jak przez to widać, bo nie byłem w nocy z tym urządzeniem i będę też je dzisiaj miał pierwszy raz, więc zobaczymy jak producent dobrał iluminator do matrycy, która znajduje się tutaj w środku. Tutaj też macie oczywiście, z racji tego, że ja to wykorzystuję dla siebie, więc macie wręcz idealnie zamontowany celownik. Tutaj przerwy są milimetrowe, posadzony jest najniżej jak się dało, odległość od oka zamkniemy zamek, został cofnięty i powiem Wam, że tutaj już bliżej się, ja mam skład z niego wręcz idealny. Wystarczy się złożyć, ja już nic więcej nie potrzebuję. Także montaż łuszczka dedykowany do blazera jest tutaj, spełnia swoje zadanie idealnie. To jest posadzone, wręcz na grubość włosa są po prostu te przerwy, ale spokojnie wystarczy. Pojedziemy na strzelnicę, przystrzelamy, zobaczymy jak się z tego strzela. Założyłem to z premedytacją na 223, bo będziemy głównie polowali na drapieżniki i może małe dziki, więc spokojnie mi ten kaliber wystarczy. Każde z tych urządzeń możecie przestrzelać na kilka jednostek. Stosując szynę Picatinny, o której Wam opowiadałem wcześniej, lub mając na przykład blazera, zakładacie sobie na każdą jednostkę, przykładowo na montażu łuszczka, mając dwie lufy do blazera, ustawiacie profil A, profil B, profil C. Możecie to przestrzelać na kilka profili, chyba większość z nich ma minimum 4-5. Nie sprawdzałem, ja nie chcę Was tutaj oszukać, że tak powiem, ale 5 to chyba ma każdy. Więc tutaj, jeżeli ma ktoś 5 jednostek na takiej samej bazie montażowej, możecie przestrzelać jeden celownik na 5 jednostek broni. Coś jeszcze z tym Infireyem? Też słuchajcie, gabarytowo, tak jak Wam powiedziałem, większy od Parda, ale mniejszy od tych pozostałych dwóch. Cenowo one są wszystkie bardzo podobne, bo ten, który tutaj mamy, to jest wydatek 5499 i macie też fabryczny iluminator. Jak on działa, zobaczymy. Wyciągacie go z urządzenia, urządzenie wyciągacie z pudełka, montujecie, przyszliwujecie i możecie polować. Minus, zdecydowany brak dalmierza. Druga sprawa, minusem można też uznać jego wagę w stosunku do Parda. Natomiast resztę to zobaczymy jak to nam wyjdzie. O, jeszcze nam tu Lucinda przyszła. O, uciekaj. Kod mojej córki. Cyk. Także powiem Wam, że sam jestem ciekawy jakości tego celownika, ale to zobaczymy w terenie. Sami ocenicie. Ja też nie będę
zabierał głosu, więc ocenicie sami. Teraz jeszcze odłożymy sobie ten sztucer tutaj do stojaka. Odnośnie iluminatorów. Słuchajcie, na rynku iluminatorów jest bardzo, bardzo dużo. Tego miałem okazję testować w terenie. Nexar? Noxar, przepraszam. Noxar, który jest urządzeniem nowym, dopiero wchodzi na rynek, robi robotę mega. Jest jeszcze iluminator XHO, którego też miałem możliwość testować i też jest mega, mega dobry. Natomiast iluminatory są różnej wielkości i tak jak na przykład w Alpexie ja osobiście tego iluminatora bym nie wymieniał, bo on jest naprawdę niezły. Nie widzę potrzeby, ponieważ jakość, powiedzmy, na iluminatorze na Noxarze, którego porównywałem z tym fabrycznym, na Noxarze widać trochę lepiej, ale to nie jest nie wiadomo o ile lepiej. Natomiast gabarytowo Noxar jest troszeczkę większy, ale ta wielkość też nie jest nie wiadomo jak duża. No po prostu, no, ja wiem, że później ktoś powie, ale każdy gram waży i tak dalej. Ja też jestem zwolennikiem tego, żeby to było jak najmniejsze, bo mi się tego nie chce nosić. Tutaj mamy dodatkowe ogniwo, więc to też powoduje, że samo urządzenie noktowizyjne, które jest wyposażone w zewnętrzny iluminator, nie tak jak part, który jest sprzężony z celownikiem, pracuje nam dłużej, bo tu mamy osobną baterię i tu mamy osobną, więc dzięki temu ta praca urządzenia jest dużo, dużo dłuższa. No nic, słuchajcie, jako użytkownik i Wy jako użytkownicy, którzy nie będziecie przez to patrzeć w dzień, a dlaczego, to zaraz Wam jeszcze powiem, bo to nie jest urządzenie, które powinno się wykorzystywać do polowania w dzień, to Was najbardziej interesuje, jak w tym widać w nocy i mnie również. Więc nie będziemy się tutaj rozczulać nad wersjami, w której widać ładniejsze kolory i tak dalej, to jest do niczego niepotrzebne. Według przepisów prawa, bo miałem chyba z 5 czy 6 takich wiadomości, ogólnie wiadomości, kolego Kamilu, jaki wybrać celownik noktowizyjny, który jest najlepszy, PART DS35 czy Infilate TD50? Nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, więc po to nagrywam, żebyście sobie odpowiedzieli sami, ale odpowiedzcie sobie po mnie, jak się ten odcinek skończy. Metro? Tak, metro. Ale małe. A, to już nobus. Jak to jest z tymi celownikami? Możemy polować z nimi w dzień, czy nie możemy? No moim zdaniem nie. I przepisy prawa mówią i wyraźnie, że celowniki noktowizyjne i termowizyjne przetwarzające obraz możemy wykorzystywać do polowania na dziki, czyli do polowania nie tylko odstrzał sanitarny, nie tylko w strefach, tam gdzie mamy strefę ASF, tylko w całej Polsce do polowań na dziki i po ostatniej nowelizacji prawa również do polowań na drapieżniki. Natomiast tam jest takie zdanie napisane, że po zachodzie słońca, więc czyli do nocnego polowania, więc na moje rozumienie, na mój rozum, nie możemy tego typu celownika wykorzystywać do polowania w dzień na lisy, na dziki, powiedzmy na drapieżniki i na dziki, a tym bardziej nie możemy go wykorzystywać do polowania w dzień na zwierzynę płową, czyli na cały inny kalendarz polowań, który mamy. No nie możemy, po prostu nie możemy i muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to jest trochę dziwne, aczkolwiek no pewnie zdarzą się komentarze pod spodem, że zaraz ktoś napisze, no tak, ale jak będą dzień mogli strzelać powiedzmy z T50 do jeleni, no to zaraz będą nadużycia i będą w nocy strzelać. No nie, jeżeli w nocy na jelenie nie polujemy, to nie polujemy. To jest proste jak budowa cepa, tak? Tutaj nie trzeba fizyki kwantowej wprowadzać. Przepisy mówią, że polujemy godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed zachodem słońca. Natomiast po godzinie po zachodzie słońca do godziny przed wschodem słońca nie możemy. Więc dlatego ja uważam, że dla samego fanu na przykład po nagrywaniu można sobie to wziąć. Idziecie na polowanie na lisa, idziecie na polowanie na drapieżniki, wychodzi Wam, nie wiem, wychodzą Wam jelenie na łąkę, możecie sobie ponagrywać tym urządzeniem, natomiast strzelać z niego nie możecie, mimo że jest sezon, mimo że jest możliwość odstrzału jelenia łani, byka, cielaka, nie ma znaczenia, strzelić z niego nie możecie. Więc tak naprawdę nas interesuje tylko widoczność w nocy. Więc sobie pojedziemy w teren, zapadnie noc, weźmiemy sprzęt, pojedziemy w teren, weźmiemy te wszystkie gadżety i będziemy nagrywać. Zrobię na materiał taki, że stanę gdzieś tam w lesie na dukcie, żebyście zobaczyli, może na jakimś polu i no zajmuje to mega dużo pracy, ponieważ dołożymy sobie jeszcze 5. urządzenie, będzie to lornetka termowizyjna, później zobaczycie jaka, która ma dalmierz i też sobie ponagrywamy z tej lornetki, żebyście zobaczyli jak w tej lornetce widać. I osobny materiał oczywiście zrobię dla Was, natomiast główne porównanie skupimy się na porównaniu czterech celowników noktowizyjnych.
Więc tak jak Pulsar C50 będzie wyposażony w Noxara, iluminator, Alpex, Alpexa słuchajcie, nie będę wyposażał, bo mi się go nie chce rozkręcać po prostu, więc bo tu żeby włożyć ten iluminator to musiałbym rozkręcić montaż, więc Alpexa Was odsyłam do odcinka wcześniejszego. Tam był fajnie cały odcinek nakręcony, gdzie udało mi się upolować dzika przy użyciu tego celownika, ale weźmiemy Infireya, weźmiemy Parda, bo on tutaj ma wbudowany iluminator, weźmiemy Pulsara, no i sobie popatrzycie sami, będziecie mogli ocenić, no zobaczymy jak nam ten materiał wyjdzie. Natomiast później, ja już na sam koniec, to Wam powiem, co moim zdaniem jest najlepsze. Znaczy inaczej, no, co jest najlepsze Wam nie powiem. Powiem Wam, co ja bym ewentualnie wybrał i tyle. Natomiast zrobimy taką promocję. Od momentu ukazania się tego materiału będzie kod rabatowy specjalnie dla widzów kanału Sudecka Ostoja. Więc na każdy noktowizor, który tutaj widzicie, czy będzie to Alpex, Infiray i Pulsar DS35 z C50... Proszę? Part DS35. Przepraszam, Part DS35 i Pulsar C50, bo już myślę o Pulsarze, bo na razie tych Pulsarów, słuchajcie, nie ma. Mam ostatniego, który już jest sprzedany. Tego, którego oglądacie, będzie w odcinku, jest sprzedany. Już nie mam, po prostu już mi się skończyły. Miałem chyba tylko 7 sztuk na stanie. Tyle otrzymałem i po prostu nie mam więcej. Ale myślę, że jak będą, no to będzie informacja pod filmem, bo może w międzyczasie, zanim się film ukaże, to będą. Zrobimy kod promocyjny. Nie powiem Wam jaki kod, tam się wyświetli Wam w kształcie, w czasie filmu, więc możecie sobie wejść. Przy wejściu do nas na sklep wpisujecie kod i tam od razu Wam tą cenę zbije z automatu. Więc treść kodu ukaże się jako grafika w filmie. O. Lucy znowu przyszła. Dzisiaj mysz złapała, ona też poluje twardo. No dobrze. Także to co, my lecimy do łowiska. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich materiałów porównawczych, czy chcecie więcej takich odcinków, żeby sobie porozmawiać na temat tych urządzeń. Na pewno postanowiłem, że zrobimy jeszcze jeden taki materiał, może gdzieś w terenie go zrobimy już wtedy, bo to wymaga mniej pracy. Zrobimy materiał z pastorałami, ponieważ mamy tych pastorałów na rynku już tyle, że głowa boli. U nas na sklepie też już jest chyba z 20 rodzajów tych pastorałów. Weźmiemy do porównania 4 albo 5. Opowiem Wam o tych, z którymi polowałem, o tych, z którymi nie polowałem i jak polowałem. No i zrobimy sobie taki materiał porównawczy z pastorałami i tam też zrobimy jakąś promocję, żeby był fajny kod promocyjny dla Was, żebyście mogli skorzystać. Także, no co, pakuję to wszystko, czekamy na zmierzch, czekamy na noc i po odcinku oczywiście czekam na Wasze komentarze i widzimy się już w terenie, typowo w terenie, więc tam już pojedziemy, ponagrywamy i tam nawet w formie, bo już nie będziemy brać kamery, daje mi się, że pojedziemy bez kamery, albo zobaczymy, jeszcze Wam nie mówię, jak nie będziemy brać kamery dodatkowo, to na końcu w napisach, tam na samym końcu otrzymacie odpowiedź, który celownik ja bym ewentualnie wybrał. Także widzimy się u mnie za 5 godzin, a u Was za 5 sekund. Do zobaczenia.
teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, jak przetestowaliśmy sprzęt w terenie. Na początku chcę Wam od razu powiedzieć, że nie jest to takie proste, no ale sami ocenicie i zobaczycie. Tutaj widać już macie przed sobą nagranie z Raptora. Nagrywaliśmy Raptorem, tym modelem najwyższym z obiektywem 50. I powiem Wam tak, no mamy jelenie na dystansie około 150 metrów, więc możecie sobie na spokojnie popatrzeć, jak to wygląda. No i tutaj już było podchodzenie i próba nagrania. Na kolbie miałem założonego C50, tak jak widzieliście w ciągu dnia, jak nagrywaliśmy na tarasie, i zaraz zobaczycie, jak wygląda to w C50. Bez iluminatora. Zapalony iluminator do jeleni w granicach od 130 do 150 metrów. Od razu Wam powiem, że niestety udało mi się tą chmarę nagrać tylko pulsarem C50, bo reszta po prostu jelenie nie będą stały i czekały. One nas już widziały, to było za blisko, zero wiatru, totalna cisza i część chmary nas już widziała, tak? Natomiast jakość ocencie sobie sami. Lepiej by to było, jakbym to włożył do Apexa, ale to w dalszej części materiału byłoby bardziej stabilnie, ale popatrzcie sobie sami, jak w tej C50 przyzwoicie i fajnie widać na dystansie około, powiedzmy, uśrednijmy 140 metrów. Zwróćcie uwagę, że jest totalny brak reakcji zwierzyny na iluminator 940. One widzą, one nas widziały, a nie iluminator. I niestety sobie poszły. I nasza chmara odeszła na prawie 400 metrów. Widzicie, 380. I tak ją było w Raptorze widać. Skupmy się na kolejnej chmarze jeleni, którą spotkaliśmy już na drugi dzień z Mariuszem. Mariuszowi dziękuję za pomoc w nagraniu tego materiału. Tu mieliśmy chmarę jeleni na dystansie około 300 metrów. Tutaj następne były te, to już były daleko. No i postanowiliśmy, że na tych jeleniach zrobimy większość materiału. I tutaj już mamy pulsara C50 na iluminatorze na X-Hogu 640, przepraszam, 940. No i teraz zobaczcie sami, no widać ewidentnie, że zaczęła się podnosić mgła i to mnie po prostu zdołowało, bo te jelenie są na łąkach. Z tyłu widać wioskę. Do tych jeleni tutaj mamy w granicach około 250 metrów, może 200. Już z tego wszystkiego już przestałem mierzyć tym Raptorem ten dystans tak intensywnie, natomiast tutaj jak zaczęliśmy je podchodzić, to później będą bliżej. Udało się jeszcze podejść kawałek, ale zostawiam Wam specjalne nagranie, żebyście ocenili sami C50 na iluminatorze 940 z mgłą. I teraz widać tą mgłę, nawet mało tego, jak zobaczycie, to będzie widać, że ta mgła takimi falami później przechodzi. No i to mnie tak trochę irytowało, bo mówię, tyle roboty, dobrze się wszystko zaczęło, a ta mgła nas tak przyhamowała, że tak powiem. No, tutaj zaczęliśmy je podchodzić jeszcze bliżej. Tutaj już było dystans, myślę, że około, no, mamy byka nawet, około 150 metrów. No i już widać, że ta mgła się robi coraz bardziej intensywna. Część się położyła, a myśmy zaczęli do tych z lewej strony, było zdecydowanie bliżej. O, zaraz zobaczycie. Ale jakoś ocencie sami. Tutaj jest no było tych jeleni tam dużo, myślę, że około 30 było na pewno. I tak na spokojnie żeśmy sobie je z Mariuszkiem nagrywali. Zostawiam Was teraz z tym materiałem samych do końca, żebyście obejrzeli do końca, jak widać w tej C50. Było widać, no moim zdaniem widać dobrze, widać bardzo dobrze, aczkolwiek za chwilę zobaczycie, jak widać wtedy 50L, bo na tych dwóch celownikach się skupiłem, dlatego że no, to naprawdę nie jest takie łatwe, tak? Dwa celowniki, termowizor, do tego jeszcze kamera, później trzeba to wszystko zgrać jakby w jeden materiał, ale myślę, że materiał poglądowy całkiem przyzwoity, więc będziecie mogli
porównać sobie. Mało tego, pamiętajcie, że Wy patrzycie na ekran, na materiał przerobiony przez program i jakościowo obraz, który patrzycie bezpośrednio w urządzenie noktowizyjne, jest zdecydowanie lepszy niż to, co widzicie na smartfonie, komputerze czy telefonie. To jeszcze raz Wam podkreślę. To, co widzicie bezpośrednio w lunecie, jest zdecydowanie obrazem lepszym niż to, co widać na wyświetlanym materiale. Teraz przejdźmy już do TD50L bez iluminatora. Iluminator włączony fabryczny. Tutaj był taki, jak producent daje i od razu Wam powiem, że nie jest to iluminator zły. Uważam, że jest to, jako iluminator jest całkiem przyzwoity, tylko ta mgła, którą już teraz widzicie w obiektywie, niestety ona była coraz silniejsza. No i te same jelenie nagrywaliśmy TD50L z fabrycznym iluminatorem. Ja Wam powiem tak, na pewno, no już Wam mogę zdradzić, że przy zmianie iluminatora z fabrycznego na Noxara, bo tutaj zmieniliśmy na Noxara, nie będziecie widzieć tego materiału w tym odcinku specjalnie, dlatego że postaram się Wam pokazać różnicę, ponieważ powiedziałem, że sobie z tym TD50L popoluję dłużej, więc od razu zmieniłem iluminator na inny i no, różnica jest wyraźna. Może nie jakaś kolosalna, ale wyraźna. Natomiast tutaj wydaje mi się, ale to jest moje prywatne uczucie, że wtedy 50L obraz jest bardziej czysty. No ale tutaj to, jak mówię, wy patrzycie na ekran komputera, smartfona, a ja patrzyłem bezpośrednio w urządzenie. No i przy fabrycznym iluminatorze nie było źle. No i pamiętajcie, że dystans do tych jeleni tutaj to jest takie 150-160 metrów. Tutaj wcale nie jest blisko. Więc tutaj jeszcze ostrością trochę regulowałem, żeby dopracować. Widać, że szpic jest w środku między tymi łaniami, ale nie jest to do końca jakoś tam bardzo blisko i jest mgła. Później zobaczycie w dalszej części odcinka, tam już było trochę innej zwierzyny.
ponagrywanej i zobaczycie sobie jakość. No tutaj ewidentnie, tutaj widać jakby ta fala mgły przeszła i jest przez chwilę ok. No i powiem Wam, że obraz był naprawdę dobry. A jak już założyłem Noxara, no to się zrobiło naprawdę nieźle. Ale na Noxara będziecie musieli poczekać, bo zrobimy jeszcze jeden taki materiał. Oczywiście jak będziecie chcieli, to zrobimy jeszcze jeden taki materiał dla Was specjalnie z niesfabrycznymi iluminatorami. Tak jak w Pulsarze jest to konieczne, w Infireju jest konieczne, aczkolwiek nie do końca. Natomiast przy zmianie możemy sobie tylko polepszyć. To jest tylko wymiana urządzenia doświetlającego. No i tutaj macie te jelenie, znowu te same, one sobie spacerowały po łąkach. Tu już jest dystans w granicach 160-170 metrów. W międzyczasie się pokazał jeszcze, a nie będę Wam mówił, obejrzyjcie sobie to sami. No i tak na spokojnie, broń w Apexie, mega stabilnie. Do robienia takich testów rewelacja, Pastorał, jeżeli chodzi o testy w terenie, bo ja Wam powiem tak, to nie jest zrobiony test na drodze, czy gdzieś tam na strzelnicy, tylko to jest test na zwierzynie, która nie będzie czekać, ona się przesuwa, ona żeruje, podchodzi bliżej, odchodzi dalej, trzeba być cicho, to nie jest takie proste. Natomiast powiem Wam, że dzięki temu Pastorałowi, dzięki Apexowi można takie testy naprawdę zrobić fajnie, typowo w łowisku, tak jak tego większość ludzi oczekuje. I ja tu patrzę, a tu z lewej nam wychodzi przechera. I zacząłem, nie miałem wabika, a żałuję, bo jakbym miał pisk myszy z Gunbrokera, ten, który dobrze znacie, to bym go podciągnął jeszcze bliżej, ale zacząłem go nagrywać podciągać, nie tylko wabić ustami, no i podszedł w miarę blisko. Nie mogłem tutaj ostrości złapać przez tą mgłę, po prostu już mi to, no, możecie sami zobaczyć, że ta mgła, ona tutaj ewidentnie w tym celowniku była widoczna. I tu zacząłem odsmokać chyba, zaraz zobaczycie. O. I lisiur przyszedł prawie do nas, bardzo blisko. O. Staliśmy pod drzewem, do góry widzicie gałąź. To już był, tutaj do tego lisa było w granicach, myślę, że około 60-70 metrów max. Tak, w granicy, no myślę około 70 metrów. Nie mogłem tej ostrości złapać, słuchajcie, kręciłem, ale właśnie dzięki, że stało to w fajnym, stabilnym pastorale, można było się skupić na tej ostrości. Tu mi się ten iluminator rozbijał o tą gałąź. Nie chciałem się ruszyć, no bo wiadomo, lis to lis, jeden fałszywy ruch i go nie ma. Więc mówię, idzie, cały czas go na ustach podciągałem, więc w sumie to podszedł na jakieś, nie wiem, 45 metrów. O. I teraz już przejdźmy do właściwych nagrań dzików. Tutaj mamy watachę dzików, którą podchodziliśmy z Mariuszem z dystansu około 250 metrów. Udało nam się podejść na dystans około 50-60 metrów. I teraz Was zostawiam z tym nagraniem z Pulsara. Zostawiam Was później z nagraniem z TD50L. Ponieważ no co ja Wam tu mam opowiadać, tak? Wszystko widzicie. Można ocenić sobie samemu. Natomiast wrócę z moim głosem do Was. Dlatego, że jest tam w trakcie nagrywania wyszło nam coś, co uważam za bardzo, ale to bardzo pouczające w okresie wiosennym, a zobaczycie zaraz sami, bo myśmy te dziki nagrywali ze 45 minut. Od razu Wam mogę powiedzieć. One nam wychodziły z takiego rowu, one tam sobie kopały, buchtowały w zasadzie przy takich olszach, wychodziły na pole, no i tam można było się pobawić, tak? Można było zmieniać. Po prostu w pastorale, w Apexie można było zmieniać sobie kolby z Infirejem, można było zmieniać kolbę na kolbę z Pulsarem, oglądać na spokojnie, ocenić i naprawdę podchodziliśmy je gołym polem. Udało się, mówię Wam, podejść tam do dystansu około 50, może 55 metrów. No tutaj mamy lożkę, ewidentnie, zobaczcie jaka piękna, jeszcze nie wyproszona, widać w 100%, ale zobaczycie dalej, później jak już przejdziemy na nagrywanie TD50L, to co nam się pokazało w tym materiale, no to jest taką naprawdę ogromną przestrogą
i myślę, że większość z osób powinna sobie wyciągnąć wnioski, że przed oddaniem strzału do dzika, tak? Natomiast tutaj zobaczcie, jak to z powiększeniem zjechaliśmy do 3,5, jaki fajny, wyraźny obraz. No i te dziki, które cały czas sobie tam chodziły przed nami. Tutaj mówię, tu jest do nich daleko, tu jest do nich w granicach 150-160 metrów. No natomiast tam już było tylko i wyłącznie bliżej. O tu coś tam w ustawieniach znowu grzebałem, a tu już podeszliśmy chyba bliżej. Tak mi się wydaje, więc specjalnie tu jeszcze ustawienia iluminatora, to nie jest takie proste, żeby zrobić to pod kątem nie stricte strzelania i polowania, tylko pod kątem nagrania. Natomiast tutaj cały czas ta wataszka nieduża, bo nieduża, ona sobie tutaj w tym rejonie tego nieużytku, bo to jest taka szeroka miedza nieużytku między polami uprawnymi, my stoimy na jakimś zasiewie. No byliśmy, zbliżaliśmy się do nich, słuchajcie, nie wiem, 15-20 metrów, zatrzymywaliśmy się, znowu nagrywaliśmy i tak dalej. Więc tutaj Was zostawiam z tymi dzikami, już za dużo Wam nie będę mówił, obejrzyjcie sobie sami, a wracam do Was na nagraniu z TD50L, bo tam fajna sytuacja nastąpiła. Tutaj dalej Pulsar jeszcze, ale tu już jesteśmy blisko. Tutaj jesteśmy w granicach 80 metrów do tych dzików mamy. 80-70 nawet. Później jeszcze podchodziliśmy jeszcze bliżej. Jak już TD50L podszedłem, to było chyba w granicach między 60 a 70 metrów. Do ściany lasu jest około 300 metrów. No i teraz patrzcie, kto przyszedł. Ale mówię, główne nagranie będzie na TD50L, bo już zmieniłem. Ni stąd, ni zowąd pokazała się locha, wyproszona, bez pasiaków. Ale chcę, żebyście coś zobaczyli. Zaznaczam, że my je tu... O, widzicie już? Widzicie? Zaznaczam, że my je tu oglądaliśmy około 40 minut. Tutaj wszystko widać. Od A do Z. Zobaczcie. Przeszliśmy na TD50L. Uważam, że obraz jest chyba troszeczkę bardziej krystaliczny, troszeczkę bardziej czysty, ale wracajmy do naszej lochy. Popatrzcie, ona sobie odchodzi. Idzie zupełnie na bok, tu będzie to nagranie dosyć długie, ale chcę, żebyście je zobaczyli. Widać obciągnięte sutki, widać, że ta locha dopiero wyszła z barłogu, małe gdzieś zostały, a ona wyszła pożerować. I teraz zwróćcie uwagę, ona zupełnie odchodzi na bok od swojej watachy. Zupełnie zostawia te dziki z boku i idzie sobie gdzieś tam po długości. Zostaje, część watachy zostaje z tyłu, zaraz Wam pokażę. Proszę.
Te są w tym samym miejscu, co były. Nigdzie się nie ruszyły. Tu jest locha niewyproszona z nimi, ta większa. I o dziwo same lożki, same dziki płci żeńskiej. Nie było tu żadnego przelatka męskiego. Wszystkie te dziki były dzikami żeńskimi. One zostały w tym samym miejscu, a ta locha odeszła. I do czego zmierzam? Bo to nagranie, jak mówię Wam, będzie dłuższe, więc chcę, żebyście coś zobaczyli. To te sobie buktują, żerują spokojnie. Już tu poprawiałem jeszcze iluminator, góra, dół. Słuchajcie, bawiłem się. To jest na fabrycznym iluminatorze. Na Noxarze jest dużo lepiej. Od razu Wam mogę powiedzieć, ale tu jest obraz taki krystalicznie czysty. Naprawdę, nie wiem jak Wam to odda, ale tu jest naprawdę taki obraz idealnie czyściutki. Tak jakby nie było żadnego śnieżenia ani nic. No, widać fajnie i tu powiększenie startowe razy 4. No i popatrzcie teraz tak. No i mamy naszą lochę, która już odeszła od watachy jakieś 250 metrów. Żeruje sobie i teraz tutaj wygląda na odyńca. Jeżeli ktoś nie wiedział, zobaczcie. Łeb wielki, dupa spadzista, zad spadzisty, kawał, duży dzik, pojedynczy, gdzieś tam sobie chodzi. No i jak ja to wiem, że to jest locha, bo ją oglądałem przed chwilą, ale jak można się bardzo łatwo pomylić. Bardzo, bardzo łatwo. Tu jeszcze będzie widać, bo już zwiększyłem krotność i tutaj nawet wygląda jakby, widać, bo na pierwszy rzut oka wygląda jakby była lekko podcięta, ale jakby była w trawie, byłaby w nieużytku, byłaby w jakimś zakrzaczeniach. Myślę, że mogłaby kulę przyjąć ze względu na to, że przez czystą pomyłkę myśliwego, więc naprawdę mając sprzęt trzeba się też przyglądać, trzeba też patrzeć. No zobaczcie, wataha z lewej strony, ktoś widzi w spoterze w termo, że wataha z lewej, z prawej, zupełnie z boku trzyma się odyniec, no to na 100% odyniec. Wataha jest tu, w dalszym ciągu w tym samym miejscu. Proszę bardzo, dalej sobie tu buchtuję. A locha nasza odeszła, więc tutaj naprawdę źle powiedziane, że zachęcam. Naprawdę namawiam Was do tego, żebyście wzięli pod rozwagę strzelanie dzików wiosną. I tutaj widać, ta jest jeszcze nie wyproszona, widać, że gruba, no nam się za chwilę wyprosi. Dosyć późny miod. Przelatki nasze sobie są, a tamta locha zupełnie odeszła na bok. Więc sami widzicie, jak to wygląda przy polowaniu na dziki na wiosnę, mając nawet dobry, bardzo dobry jakościowo sprzęt. Zostawiam Was już z tym nagraniem do końca. Czekam na Wasze komentarze, żebyście ocenili ogólnie sytuację właśnie, która tutaj nastąpiła przy tej wataszce. No i też widać, że ten dzik przelatkowy, bo to jest przelatkowa lożka, zobaczcie ten, który odchodzi, a też jest widać ewidentnie, że jest zaproszony. Starczy spojrzeć na jego podbrzusze, ewidentnie widać, że jest zaproszony. No i te sobie żerują, słuchajcie, na polu, a locha odeszła zupełnie na bok. No to jest po prostu bardzo łatwo w takiej sytuacji o pomyłkę, szalenie łatwo. Więc podchodźcie jak najbliżej, bo naprawdę da się podejść te dziki. Da się podejść, to nie jest tak, że one są elektryczne, uciekają zaraz i tak dalej. Nie. Tutaj świecimy na nie iluminatorem o falach 940 i myślę, 45 minut żeśmy je nagrywali. O, i ta lożka już poszła za tamtą, ale jaka dłuższa chwila była, że tamta była osobno sama. A te zostały tutaj, one jeszcze długo tutaj buchtowały. I tu można było spokojnie strzelić tego dzika, to nie byłoby żadnego problemu. Można było wybrać i bez żadnego problemu strzelić. Proszę, tu mamy następnego, który odchodzi, a tamta, ona tutaj jest ta niewyproszona. Tutaj za nią poszedł jeszcze jeden. Te trzy zostały. Już teraz nie wiem, bo jak podkładam głos, to nawet nie pamiętam, ale chyba jeszcze najechaliśmy raz na tamtą lochę. Bo tutaj już można było spokojnie wtedy wybrać. Tu jest 100% rozpoznania dzika przed oddaniem strzału. Mamy 3, z których każdy z tych 3 był dobry, aczkolwiek ja strzelałbym prawdopodobnie tego pierwszego z lewej, o tego co się odwrócił. Ale tu wszystkie 3 były to dziczki strzałowe. Można było spokojnie wybrać.
Możecie się wytaplać do błota. O, i wszystkie już poszły za watachą. One się już zebrały i już poszły za tymi pozostałymi dzikami. Więc naprawdę fajny. O, ten jeszcze został tutaj trochę pobuktować, no ale też się później zawinął i poszedł za watachą. Więc chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na... Mamy te dwa. I chyba już... O, i tutaj mamy resztę dzików. Więc naprawdę zachęcam i przestrzegam przed pochopnym strzelaniem. Tutaj zostawiam Was jeszcze z nagraniami, które nagraliśmy wracając do samochodu. To była łania ścielakiem na dystansie około 130-140 metrów. Już ona odchodziła, to powiedzmy było około 100, jak już odeszła dalej, tam było ze 120-130 metrów. Powolutku, niespłoszona. Spotkaliśmy jeszcze zające, spotkaliśmy lisy, spotkaliśmy jeszcze jelenie i chciałbym, żebyście ocenili sobie sami. No i oglądając to zakończenie, dajcie mi znać koniecznie w materiale, czy robić Wam takie porównania, czy zmieniać te iluminatory. Jednocześnie Was chciałbym poinformować, że to jest naprawdę masę pracy. Do tego trzeba mieć dużo licznej pomocy, dlatego że no, samemu to ciężko jest, naprawdę ciężko. Bo wszystkie nosić te klamoty to nie jest takie łatwe, tak? Natomiast jeżeli będziecie chcieli więcej takich materiałów porównawczych, bo to jest dla Was, tak? Robione, no to dajcie znać, tak? Miałem Wam powiedzieć, który ja bym celownik wybrał. Moim zdaniem, moim skromnym, jeżeli miałbym wybierać, mówię chyba TDL-a, ale nie z fabrycznym iluminatorem, tylko z Noxarem, ewentualnie z X-Hogiem. To jest moje subiektywne odczucie i tyle Wam mogę powiedzieć, tak na początek. Jeżeli chcecie więcej, piszcie w komentarzach. Także do zobaczenia i dashbur.